musiał mnie uwalić. Taki czysty byłem przez całe łowienie. Stójrzesz, przecież cię wypuszczę zaraz. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie z Preston Innovations Polska. Jesteśmy dzisiaj na łowisku w miejscowości Kwileń, Masz Pro Fishing Arena. Łowisko bardzo fajne. Dla mnie oczywiście, jak już na każdym filmie w ostatnich czasach, jest to debiut na tym łowisku, jest to nowe łowisko. Łowienie dla mnie również trochę egzotyczne, ponieważ nie jest to moja branża. Karpie to jest dla mnie egzotyka, to jest dla mnie, można powiedzieć, wędkarstwo bardziej rekreacyjne. Rok temu przeżyłem fajną przygodę na karpiach podczas Mistrzostw Świata Weteranów, z którym miałem przyjemność tam być przez cały tydzień i łowiliśmy właśnie cały tydzień karpie i karasie na ogromnym łowisku olimpijskim, dużym torze kajakowym w Szeged. Jest to, myślę, bardzo podobne łowienie. Będę chciał dzisiaj Wam pokazać, jak się do tego zabrać i jak podejść do łowienia karpi na tyczkę, bez jakichś tam zbędnych ilości sprzętu, bez zbędnych akcesoriów, bez zbędnych dopalaczy. Pójdziemy dzisiaj w prostotę, pokażemy Wam, jak to będzie wyglądało. Zabieramy się do roboty i idziemy łowić. Mamo, nie mogę gadać, bo jestem na filmie akurat, wiesz? Wieczorem zadzwonię. Dobra. No, cześć. Takie karasie nas atakują. Nie dają nam się dobrać na razie do karpików. Zakładam już na haczyk dwie duże kukurydze, a mimo wszystko karasie nie dają za wygraną póki co. Tak jak mówiłem na wstępie, idziemy dzisiaj w kierunku prostoty. Mamy ze sobą kukurydzę, pelet i troszkę zanęty. Kukurydzę zarówno do nęcenia, jak i na haczyk. Kukurydza zwykła, słodka z puszki. Chciałbym dzisiaj dobrać się do tych karpi za pomocą właśnie zwykłej, naturalnej kukurydzy słodkiej. Mam ze sobą jeszcze troszkę białych robaków. Mam nadzieję, że nie będą mi potrzebne, bo już widzę, że z karasiami dzisiaj będzie zabawa. Ale mam nadzieję mimo wszystko, że jeśli te karasie tam troszkę nam wyczyszczą teren, spróbuję łowić ewentualnie troszkę za zanętą, w sensie za polem nęcenia, a może tam się właśnie będą kręciły te karpie. Specjalnie zanęciłem sobie na wstępie łowisko metr bliżej, czyli nęciłem gdzieś 2/3 rury do tyłu, ze względu na to, żeby łowić na pełnej odległości właśnie za polem nęcenia i tam spróbować zapolować na karpie. Jest pierwszy karpik chyba, tak. Albo duży karaś, albo karpik, ale raczej karp. Pierwszy karpik, który się dzisiaj zameldował, to pod brzegiem, na tej opcji metr od brzegu, widzicie. Jednak co margin to margin. Jest pierwszy chrzest zrobiony. Pierwsze koty za płoty. Także po 20 może karasiach i kolejnych tylu pudłach pierwszy karpik się zameldował. Na tyczkę nawet z takimi rybami to jest naprawdę świetna zabawa. Na tak zwane odchamienie się troszkę i naprawdę jest to mega frajda, holowanie takich ryb na tyczkę. Polecam każdemu spróbować i naprawdę, uwaga, jest to zaraźliwe bardzo. Siatkę mamy dzisiaj wrzuconą do wody na tak zwane niechciane gatunki, które niekoniecznie właściciel chce, żeby były w łowisku, a karpika wypuszczamy do wody i lecimy dalej. No więc jeśli chcielibyście zacząć swoją przygodę z karpiami na tyczkę, to naprawdę nie potrzebujecie do tego ogromu sprzętu, ogromu akcesoriów. Wystarczy nawet niepełna 13-metrowa, wystarczy Wam 11 tyczka z mocnym topem karpiowym. Do tego mocna pusta lub pełna hybrydowa guma, czyli amortyzator.
W zależności od oczywiście wielkości tych ryb, które są w łowisku, to będzie od 2 mm wzwyż taki amortyzator na pewno. Ja akurat dzisiaj łowię hybrydami o grubości 2,4-2,6 mm. Tak jak widzicie u mnie, zwykła kukurydza puszkowa, słodka, trochę peletu, troszkę zanęty i możecie tak naprawdę zaczynać wędkować. Nie potrzeba do tego nie wiadomo jakiej ilości glin, przynęt żywych typu ochotki, jokersa, gnojaków. Na pewno Wam się przyda na takim łowisku mata karpiowa. Haczyki bezzadziorowe są ważne. A mi tu w tym momencie karasi nie dają żyć. I nawet na dużą przynętę, na 2 duże ziarenka kukurydzy, na zestaw karpiowy skutecznie biorą karasie. Nawiązując jeszcze do tematu właśnie przygotowania sprzętowego do takiego łowienia, nie musicie mieć również nie wiadomo jakich specjalistycznych zestawów. Wystarczy Wam klasyczny, krótki spławiczek karpiowy z grubszą anteną. Na takich łowiskach używa się lekkich spławików. Ja akurat zawiązałem sobie przed chwilą zestaw na spławiku o gramaturze 4x12, czyli to jest 0,25 g z grubszą, pustą antenką. Spławik wyważyłem na stilach, czyli na ciężarkach, które wyglądają jak wałeczki poprzecinane przez środek. Na żyłce 0,17 zawiązałem bezpośrednio haczyk, bez przyponu. Dzięki temu unikam słabych punktów w zestawie. Jest to powiedzmy niebezpieczne, bo przy każdym zerwaniu zrywamy po prostu zestaw. Musimy gdzieś tam mieć to z tyłu głowy. Ale z drugiej strony jest mniejsze ryzyko zerwania ze względu na to, że nie mamy żadnych węzełków, tak jak na klasycznym zestawie, który mam teraz akurat w ręce, bo mam 2 rodzaje zestawów. Więc tak jak wspomniałem, ten, który sobie zawiązałem przed chwilą, to jest właśnie zestaw bez przyponu. Haczyk jest zawiązany na żyłce głównej, na tej samej żyłce jest obciążenie oraz lekki spławik 4x12, czyli to jest 0,25 g mniej więcej. Haczyk bezzadziorowy to jest nowy model Prestona, który dzisiaj mam przyjemność przetestować. Model XS02B z oznaczeniem Barbless właśnie, czyli bezzadziorowy. A jeśli chodzi o spławik, który wiązałem w zestawie, to również jest to nowy spławik Prestona karpiowy z oznaczeniem XS, model Carp XS z grubszą, ale pustą antenką oraz szklanym kilem do łowienia na płytkich łowiskach. Tylko opada ten zestaw na dno, od razu karaś wisi, nie? On już tam... O, znowu. No patrzcie, 3 kukurydze nabiłem na haczyk i wzdręga się powiesiła. No to już jest mistrzostwo świata. Może tutaj pod brzegiem się coś zmieniło. O, jest karaś. W dalszym ciągu karasie. Na chwilę usiadł Michał, łowił pięknego jesiotra. Wszystko w tym łowisku metr od brzegu, więc będziemy tam zaraz wracać i z powrotem sprawdzać, czy dalej te ryby tam się kręcą. Oczywiście karaś. Siadł świeżak. 3 duże ryby z rzędu miał na kiju. Jak chce coś złowić, to albo karasie, albo karasie. Jest drugi karpik. Nie za duży, taki kilogramowy. Troszkę peletu, troszkę kukurydzy. Nie są to już takie duże ilości jak na początku, ale myślę, że warto im tam teraz regularnie podawać. Wiatr bardzo mocno spycha mi zestaw w stronę brzegu. Muszę go troszkę przytrzymać, bo tam im bliżej brzegu, tym jest płycej. Będzie się to wszystko za mocno opierało potem o dno. Oczywiście karaś.
jakby inaczej. Zanęciłem sobie na wstępie i przygotowałem 2 łowiska. Jedno łowisko na prosto siebie, na pełnej 11,5 metrowej tyczce, a drugie łowisko z lewej strony pod lewą burtą, bo siedzimy tutaj w takiej zatoczce. Coś się właśnie pod brzegiem powiesiło, ale spadło. Widziałeś może, co to była za ryba? Karaś, no właśnie. Ogólnie na takich łowiskach łowienie pod brzegiem jest bardzo popularne, bardzo skuteczne. Bardzo często pod tak zwaną burtą, czyli jakieś w okolicach metra, 1,5 metra od brzegu można upolować największe ryby tak naprawdę. Kręcą się tutaj jesiotry, kręcą się duże karpie. Zobaczcie, jakie karasie się tam ustawiły pod samym brzegiem. Jest to ciekawe łowienie pod brzegiem na pewno. Ale nie po te ryby tutaj przyjechaliśmy. A więc na wstępie zanęciłem sobie oba łowiska w zupełnie inny sposób. Jeśli chodzi o to łowisko na 11 metrze na prosto mnie, to wysypałem tam tylko kilka kubków czystej kukurydzy, takiej można powiedzieć prosto z puszki, oraz kilka kubków peletu. Pelet delikatnie na początku nawilżyłem, przelałem go tylko wodą, odcedziłem, odłożyłem do pudełeczka po to, żeby była gwarancja, że wszystkie ziarenka peletu od razu utoną, nie będą nam pływały. I tak jest wysypywany luzem z kubeczka. A tutaj pod brzegiem zanęciłem sobie zanętą Match Method Mix razem z peletem oraz szczyptą dosłownie ziarenek kukurydzy. Ja mam nadzieję, że w którymś łowisku prędzej czy później pojawią się te karpie. Myślę, że karpie potrzebują chwilę spokoju. Ciekawostką może być fakt, że im większe ryby próbujemy łowić, tym one biorą bardziej delikatnie. I o ile te karasie bardzo pewnie wjeżdżają z pławikiem pod wodę, to zdarzają się też takie brania bardzo delikatne, przynurzenia tej antenki o 3-4 mm i to wtedy mogą być brania karpi. Z tego, co się dowiedziałem właśnie, to trzeba tu łowić bardzo lekko, bardzo delikatnie i wtedy jest szansa w ogóle zobaczyć branie karpi na takim łowisku. Że nie bez powodu spławiki karpiowe są produkowane od 1,1 grama, no bo to ma sens na takich łowiskach, po prostu to ma sens. I jest karpik. Aż się bierze karp od razu. To branie inaczej wygląda, jest pewne. Przede wszystkim jak się zacina, to od razu zestaw gdzieś tam zostaje. Jakby był zaczep, powoli odjeżdża i to jest ta największa frajda właśnie. Ogólnie teraz widzicie, jak ryba odjechała mi na środek łowiska. Się zerwała. Ojej, no za długo go tam trzymałem na tym pełnym kiju. Jest karpik chyba. Bardzo ważne przy łowieniu takim komercyjnym karpi właśnie na tyczkę jest to, żeby jak najszybciej dojść z wędką do topa, odczepić topa i holować te ryby już na krótko. Mamy tutaj właśnie boczny slot, którym możemy sobie niwelować luz i ściągać rybę do brzegu. I tak naprawdę na tym topie powinniśmy z nią walczyć. Nie należy pociągać na gumie tej ryby za mocno od samego początku, tylko musimy jej dać też jej chwilę powalczyć. Amortyzator właśnie jest po to, żeby te wszystkie nasze błędy wypaczać, a dzięki temu nie złamiemy wędki, ponieważ jeśli za mocno podciągniemy amortyzator, zrobimy na sztywno zestaw i wtedy jest bardzo łatwo złamać takiego topa, co niestety nie jest tanią sprawą. Czyli taki karpik już myślę, że około 2 kg. To są te rybki, po które tutaj przyjechaliśmy. Także oby teraz już regularnie pozwalały się łowić. To będzie idealnie. Oczywiście karpika od razu wypuszczamy. Nie chcemy ich męczyć w siatce, bo po co?
Karaś też jest. Każde ziarenko delikatnie zgniatam przed nabiciem, ale tak, żeby ten środek nie wypłynął nam z ziarenka. Drugie ziarenko tak samo delikatnie zgniatam. Dzięki temu to ziarenko nie opada tak szybko na dno, tylko tak fajnie faluje delikatnie, spowolnionym ruchem opada sobie na dno, ładnie się układa i ryby się tym interesują, że to ziarenko nie leci jak pocisk prosto na dno, tylko sobie tak fajnie opada. Inaczej się zachowuje. Karpie jak żerują, też dmuchają często w ziarenka, które leżą na dnie i to ziarenko, które jest tak delikatnie ściśnięte, ono jak się podbije od dna poprzez dmuchnięcie karpia, to ono tak znowu wolniej opada. Ryby się tym dużo bardziej interesują wtedy. Wróciłem tylko do naszego łowiska, do tak zwanego margina pod brzeg. Nie musiałem długo czekać i od razu karpik się powiesił. Odjeżdża gdzieś tam na środek łowiska. To jest najbardziej niebezpieczne podczas holu, bo nie daj Boże na takiej napiętej gumie, która jest rozciągnięta dokładnie naprzeciwko nas, ta ryba się zepnie. Zestaw potrafi tak z wody wystrzelić, narobić sporo krzywdy, zarówno wędkarzowi, może nam spławik tak mocno odbić w szczytówkę, że normalnie pęknie na pół, więc podczas holu też trzeba bardzo uważać. To są bardzo duże naprężenia, duże ryby. Amortyzator jest bardzo mocny i mimo wszystko jakieś tam zasady bezpieczeństwa podczas tego holu należy zachowywać. No ten już walczy tak jak powinien. Nawet nie wiem, czy to jest karp, czy to nie jest jesiotr, bo bardzo mocno trzyma się dnia. A jednego jesiotra to już dzisiaj na wędce mieliśmy. Tak wspominałem, amortyzatora od razu nie należy całego ściągać i napinać go na maksa, ponieważ ryba musi mieć tak zwaną amortyzację właśnie, żeby nie połamała nam wędki. A wtedy, kiedy już będziemy wiedzieli, że jest na tyle blisko, że możemy ją podebrać, a nie będziemy ją mieli możliwości podciągnąć, wtedy właśnie amortyzator, tak jak teraz, delikatnie skracam, z wyczuciem oczywiście. Nie mam teraz też super mocnej wędki karpiowej. Jest to wędka uniwersalna, tak zwany all-round, którą po prostu dzisiaj uzbroiłem w grubsze amortyzatory, w grubsze zestawy. No i łowię nią skutecznie te ryby, bez większych problemów. Oczywiście nie można się z nimi siłować za wszelką cenę, bo tak jak wspominałem, nie jest to karpiowy kij i gdzieś to wyczucie w tym wszystkim jest potrzebne. Wydaje mi się, że to jest jesiotr. Albo większy karp, albo jesiotr, ale jestem skłonny stwierdzić, że to będzie właśnie jesiotr. Bardzo dziwne ruchy pod wodą, zatacza kręgi, woda się wręcz gotuje. Nie widziałem jeszcze tej ryby, co się nie pokazała. O, wygląda na takie 4-5 kg. No i w tym momencie amortyzator jest już do ściągania. Ryba już jest zmęczona i teraz używam właśnie tego bocznego slota, aby rybę sobie podciągać pod podbierak. O. Jednym paluszkiem tutaj wstrzymywałem, popuszczam z powrotem i jest ryba w podbieraku. Ojej, ale klocuszek. Taka większa rybka zasługuje już, żeby ręce zmoczyć, także oby więcej takich. Jeżeli chcielibyście zacząć wędkowanie w taki właśnie sposób, wędkowanie na stawach komercyjnych, dużych ryb, karpi, jesiotrów, macie ku temu możliwość, a nie wiecie jak zabrać się za zbudowanie takich zestawów, jak pokazywałem przed chwilą, to macie dostępne gotowe zestawy
w różnych opcjach, różnych wersjach żyłki głównej, haczykowej. Różne wersje spławików. Są spławiki z delikatną, cienką anteną na cieńszych żyłkach głównych. Są spławiki na grubszych żyłkach głównych z grubą, pustą anteną, taką jaką miałowie dzisiaj. Naprawdę jest duży wybór. Jest to gotowy zestaw. Zakładacie na topa, na wędkę i łowicie od razu. Super wykonany, wyważony. Mieć tylko przynętę, gruntować i używać. Wszędobylskie karasie znów się pokazały. Jest karpik, patrz. Pierwszy stamtąd. Tylko włożyłem zestaw do wody, od razu tam wisiał, nie? Więc linek chyba to jest. Ale to też nie najgorzej. Lina żeśmy się nie spodziewali, a w sumie kolejny film, na którym mi się udaje lina złowić, co? No takiego linka się nie spodziewałem, ale bardzo miło go było złowić. Wypuszczam go szybko do wody. Jest karp. Teraz po chwili przerwy znowu udało się fajnego karpia, mam nadzieję, że karpia przyciąć oczywiście na margina pod brzegiem. Od razu odjechał szybko bardzo w moją stronę, dlatego musiałem wędką szybko wyjechać do tyłu. Teraz nagle się obudził i próbuje odjeżdżać w stronę środka łowiska. Mam nadzieję, że się zatrzyma. Aha. Ryba się wypięła. No ale nic straconego, łowimy dalej. Niestety zdarza się i tak. Nie pamiętam, kiedy mi się zdarzyło ostatni razem, żeby wyjąć 100% ryb, które udało się zaciąć. Oczywiście wdzięczne sportowe karasie są i czekają tylko, aż im kukurydzę w łowisko wrzuci, ale fajnie, że się coś dzieje, że ryby biorą i jest frajda, że można je chwilę poholować. Ja mam tylko nadzieję, że uda mi się go do brzegu trochę ściągnąć. To jest ten najgorszy moment właśnie. Teraz mam nadzieję, że już z górki. I powolutku doholować rybę do brzegu. Tak jak wspominałem wcześniej, diabeł tkwi w prostocie. Wystarczyła nam zwykła puszkowa kukurydza, trochę peletu, troszkę zanęty, żeby przeżyć niesamowitą frajdę podczas holu takich ryb. Polecam każdemu spróbować, kto jeszcze nie miał z tym do czynienia. Nawet jeśli całe życie łowicie na wędki z kołowrotkiem, w sklepach wędkarskich możecie zwykłego margina spróbować kupić. To jest taka wędka do 10 metrów, karpiowa, mocna, niedroga. Kolejna ładna ryba. Na początku przekręciły się te takie mniejsze karpie w okolicach 1,5 do 2 kg, ale teraz jest kolejny karpik w okolicach 4-5 kg. O, super! Ręce bolą podczas takiego holu. Jest bardzo porównywalny do tamtego. Też w okolicach 5 kg będzie miał. Ale piękny kolejny karpik. W dniu dzisiejszym ten margin zdecydowanie robi robotę i to regularne nęcenie małymi porcjami. Małymi porcjami zanęty z peletem, z kukurydzą przynosi efekt i te ryby regularnie wracają w to łowisko, nawet jak się złowi jednego. Teraz złowiliśmy 2 z rzędu bez donęcenia i mimo wszystko podeszły, także super temat. Wypuszczamy tego w taki sposób teraz. One są bardzo zdrowe, te rybki. Klasyczna.
krótka refleksja, jeśli chodzi o dzisiejsze łowienie z mojej strony. Uważam, że bardzo dobrym ruchem było to, że przygotowaliśmy sobie 2 łowiska i łowimy tutaj pod brzegiem. Ponieważ w naszym zanęconym łowisku na prosto nie mamy kompletnie karpi dzisiaj. Próbowaliśmy już kilkanaście razy łowić te ryby na odległości 11,5 metra przed sobą. Biorą tam same karasie, złowiłem tam lina ładnego, ale niestety żaden karpik nie chciał się tam dzisiaj przekręcić, pomimo dość grubszego zanęcenia niż tutaj. Byłem skłonny twierdzić, że to tam w pierwszej kolejności możemy właśnie te karpie dostać. A jak się okazuje, ryby dzisiaj zdecydowanie wolą żerowanie pod brzegiem, kręcą się tutaj wokół tej burty, co mnie nie dziwi tak naprawdę, ponieważ na takim łowisku, gdzie jest spora presja wędkarska, gdzie jest rozgrywanych dużo zawodów, wszyscy zawodnicy czy wędkarze po skończonym łowieniu w pierwszej kolejności biorą i wyrzucają resztki kukurydzy, resztki peletu, resztki zanęty po prostu przed siebie do wody. Ląduje to w tej odległości do 2 metrów od brzegu i te ryby tylko czekają na to, aż się wszyscy zbiorą i ładnie sobie pod tą burtą wędrują, zbierają cały pokarm, który jest przez wędkarzy wyrzucany. Są tego nauczone na tych łowiskach i dlatego właśnie jesteśmy w stanie je w tym miejscu łowić. Jest coś. Karaś. Ale dzikus. Jest. Uspokoiła się troszkę pogoda. Zanęciliśmy tak dość obficie kilka kubków kukurydzy z peletem oraz zanętą oczywiście, tak jak na tym łowisku od początku na margina nęcimy. Oczywiście mam nadzieję, że to karpik, ale raczej tak. Dzisiaj wszystkie ryby duże, które łowimy, to tylko pod brzegiem. Adrenalina jest, panie, to nie mogę za dużo gadać. Koncentruję się na tym, żeby nie zrobić jakiegoś głupiego ruchu i nie spiąć tej ryby. Nie mam aż takiego dużego doświadczenia z hakami bezzadziorowymi, bo nie łowię na nie na co dzień. To też na pewno będzie ciut większa ryba. Tak jakby te małe karpie były tylko na początku. Od pewnego czasu każdy jeden, który wchodzi nam w łowisko, to jest w okolicach 4-5 kg tak naprawdę i już dawno nie mieliśmy kontaktu z mniejszym. Na pewno nie sprawdziłoby się tutaj powiedzenie, czy tam stwierdzenie, że są emocje jak na rybach, bo życzę każdemu takich emocji jak podczas właśnie takiego holu. Człowiek myślał, że to już ostatnia prosta, że ryba już idzie do podbieraka, a tu jeszcze chwilę mu trzeba dać, chociaż już ładny karpik kolejny. Tutaj jest. Ale okrąglutki, kurczę, jak paletka. O, chodź tutaj. Ale ma wąsiska długie. Taka, myślę, że w okolicach 4 kg karpik, bo już mnie ręce bolą przez tą chwilę, jak go trzymam, więc czuję. No cóż, wypuszczamy go do wody i łowimy dalej, bo coś czuję, że te ryby tam teraz weszły. Cisza się zrobiła, spokojnie bardzo. Wiatr ustał troszkę i myślę, że jeszcze nie jednego uda nam się złowić. Nie za duży pewnie, ale sztuka jest sztuka. Lin znowu. No to dzisiaj mamy dobrobyt, jeśli chodzi o te ryby. Jezusie! Zobacz to! No, taki ze piękny linek. Uświnił mnie od góry do dołu. Trzeba będzie prać.
Tym oto pięknym karasiem kończymy dzisiejszy odcinek z Match Pro Fishing Arena. Połowiliśmy piękne ryby, po takie tutaj właśnie przyjechaliśmy. Ręce mi aż bolą z holowania. Nawet nasz kamerzysta Michał miał swoje 5 minut na tyczce dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszamy oczywiście na kolejne filmy z naszym udziałem. Widzimy się już niebawem. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji naszego kanału Preston Innovations Polska na YouTubie. Dawajcie lajki, łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Bym chciał karasie łowić, to bym się nastawił na karasie.